Dzień dobry, drodzy Państwo. Nazywam się Maria Baran i mam przyjemność zaprosić Państwa na drugi z serii 3 webinarów dotyczących szeroko pojętej współpracy polsko-ukraińskiej. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył rekomendacji dla instytucji i osób wspierających osoby uciekające przed wojną w Ukrainie do Polski. I organizacyjnie jeszcze chciałabym powiedzieć, że pierwszy webinar dotyczył różnic kulturowych między Polską a Ukrainą, a trzecie spotkanie będzie poświęcone wspieraniu dzieci po doświadczeniu traumatycznym w kontekście wojny i uchodźstwa z takiej perspektywy kulturowej. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że po tej części webinarowej odbędzie się z tymi osobami, które są z nami dzisiaj na żywo, taka sesja Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, więc chętnie z Państwem porozmawiamy. I jeszcze powiedziałabym, że wszystkie te 3 webinary będą opatrzone napisami ukraińskimi, a realizacja tych webinarów jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ponieważ część z Państwa pewnie dopiero dzisiaj do nas dołączyła, to chciałybyśmy się przedstawić i chciałybyśmy się przedstawić troszkę poprzez instytucje, w których pracujemy. Jest ze mną dzisiaj, ale też i na innych webinarach pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. I ja jestem psycholożką, zajmuję się psychologią kulturową i psychologią migracji. I od 27 lat prowadzę zarówno badania wśród uchodźców przybywających do Polski, jak i współpracuję z organizacjami pozarządowymi, które uchodźcom starają się pomagać. Niezależnie od tego prowadzę badania wśród polskich migrantów w różnych krajach świata. Ja, tak jak wspominałam, nazywam się Maria Baran, ale dodam jeszcze, że jestem psycholożką międzykulturową. Pracuję na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie pełnię też funkcję koordynatorki specjalności psychologia międzykulturowa i jestem też prodziekanką do spraw studenckich. A poza tym naukowo zajmuję się psychologią migracji i akulturacji i kompetencjami międzykulturowymi. I dzisiejszy plan wygląda następująco. Po krótkim wprowadzeniu, w którym opowiemy troszeczkę o jakby badawczych źródłach tych webinarów i takiej inicjatywy, przejdziemy do diagnozy polskiego pomagania, czyli powiemy o tym, co się udało, co się nie udało. Zaczniemy od omówienia podstawowych błędów nieadekwatnej i nieefektywnej pomocy, ale nie spotykamy się tutaj tylko po to, żeby krytykować to, co nie wyszło, ale raczej, żeby się uczyć na błędach, więc przejdziemy później do możliwych rozwiązań i dobrych praktyk, po czym podsumujemy tę część webinaru i będzie czas na pytania od Państwa. I tytułem wprowadzenia chciałabym wspomnieć właśnie o 2 projektach, które zrealizowałyśmy wspólnie z panią profesor. Tak jak Państwo słyszeli, nie zajmujemy się akulturacją od wczoraj, natomiast wspólnie pracowałyśmy przy 2 projektach w ostatnich latach i pierwszy z nich to była taka księga rekomendacji o tytule Gościna Polska 2022 plus pod redakcją Macieja Bukowskiego i Macieja Duszczyka. Widzą Państwo na slajdzie, że ten zespół projektowy był bardzo duży. My odpowiadałyśmy za rozdział na temat polityki integracyjnej i tutaj mogą Państwo, jeżeli są Państwo zainteresowani, to czy nasz rozdział, czy całą publikację ściągnąć, zapoznać się z nią pod tym linkiem, który jest widoczny na slajdzie. I to był taki pierwszy element reakcji na kryzys migracyjny, który miał miejsce rozpoczął się w 2022 roku. Natomiast drugi projekt to już był projekt empiryczny, który zrealizowałyśmy w polsko-ukraińskim zespole, też we współpracy właśnie z panią profesor. I to była odpowiedź na rzeczywiste potrzeby Fundacji Splot Społeczny, która zajmowała się wsparciem właśnie osób uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i fundacja zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w ewaluacji dotychczasowych działań.
Takie badanie ilościowe, ewaluacyjne przeprowadziłyśmy, natomiast później postanowiłyśmy pójść o krok dalej i oddać głos uchodźczyniom, osobom korzystającym z pomocy humanitarnej. My się skoncentrowałyśmy w dużej mierze, czy głównie na kobietach, ponieważ taka była też struktura demograficzna tej grupy przybywającej do Polski. Głównie były to kobiety z dziećmi, więc zaprosiłyśmy 33 kobiety do takich pogłębionych wywiadów psychologicznych, czyli rozmów na temat radzenia sobie w Polsce, na temat trudności, na temat tego, co jest pomocne i przeprowadziłyśmy takie badanie, po czym przeanalizowałyśmy wyniki i napisałyśmy z tego bardzo obszerny raport, który dostępny jest na stronie superbohaterki.org. I tak jak wspomniałam, ten raport jest bardzo obszerny, ponieważ założenie było takie, że będą z niego korzystać praktycy. Także jest on bardzo szczegółowy, zawiera bardzo dużo cytatów. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że ta obszerność może być zaletą, ale może być i wadą i stąd pomysł na webinary, żeby w takiej bardziej przystępnej, skróconej formie przedstawić najważniejsze konkluzje, wnioski, to, co może być pomocne po prostu w codziennej pracy i wspieraniu osób właśnie z Ukrainy w Polsce. I teraz przechodząc już do dzisiejszego tematu, czyli pomagania i tej reakcji na kryzys migracyjny, tego, co się udało, co się nie udało. Zanim przejdziemy do diagnozy, chciałabym jakby wyjść z takiego punktu, podkreślając tę bezprecedensową mobilizację polskiego społeczeństwa, czyli plusy tej reakcji, to, co się udało zrobić. Tutaj należy powiedzieć, że ta mobilizacja polskiego społeczeństwa zasługuje właśnie na uwagę z różnych względów. Po pierwsze na skalę, czyli pomagali niemal wszyscy, na szybkość reagowania, które też było, można by powiedzieć, oszałamiające, ale też to, że osoby szukające schronienia w Polsce znajdowały je często w prywatnych domach, co raczej nie ma miejsca, więc jest to sytuacja dość wyjątkowa pod tym względem, zasługująca na uznanie. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że tak to było w mediach bardzo często przedstawiane. Znaczy, pojawiło się wiele terminów, takich jak określających Polskę mianem kraju wolontariuszy, czy społeczeństwa solidarności, więc jest to taki bardzo piękny wizerunek naszego kraju, który powstał w tym kontekście. To, co jest bardzo interesujące, to poznanie przyczyny, dla której ludzie pomagali. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, ta pomoc była bardzo, bardzo, bardzo szeroka. Proszę Państwa, jako psycholożki szukałyśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie pomagają. I te motywacje były różne. Odsunięcie niebezpieczeństwa. Pomagamy tym, którzy walczą, odsuwamy niebezpieczeństwo od swoich granic. Albo kontynuuje tradycję rodzinną. U nas w rodzinie zawsze się pomagało. Albo, i to bardzo jest interesujące i nieoczywiste, pomagam, bo zawsze mnie pomagają jako osobie niepełnosprawnej. Osoba z niepełnosprawnością dokładnie tak powiedziała. Jestem na wózku, zawsze mnie pomagają, a teraz bardzo mam dużo satysfakcji, bo ja mogę pomóc innym. No właśnie, czyli ten obraz pomagania jest bardzo zróżnicowany, te motywacje są różne, od altruistycznych po różne też, jakby to powiedzieć, różne motywacje, które też okazuje się, że to pomaganie wzmaga sprawczość, pomaga też dobrze myśleć o sobie, albo no właśnie jest jakąś formą realizowania też wartości. Natomiast ten obraz, tak jak pani profesor powiedziała, jest różnorodny, jeśli chodzi o motywację, ale też ten obraz pomagania nie jest tak idealny, jak byśmy być może chcieli myśleć, albo tak jak to przedstawiały media, i na pewno jest dużo bardziej różnorodny. I mówiąc o takich pęknięciach na wizerunku albo po prostu urealniając ten wizerunek, należałoby przede wszystkim podkreślić, że pomagali nie tylko Polacy.
W pomoc szeroką osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie włączali się chociażby Ukraińcy już w Polsce mieszkający wcześniej, tak, którzy przyjechali przed tą pełnoskalową inwazją. Włączały się liczne organizacje międzynarodowe, także nie byli to tylko i wyłącznie Polacy, no ale to jest, tak jak mówię, może nie tyle rysa na tym obrazie, co po prostu urealistycznienie tego obrazu. Natomiast są też takie elementy tego pomagania, które ewidentnie nie wyszły, które należałoby też wspomnieć. Przede wszystkim nie pomagano wszystkim w jednakowy sposób i są pewne grupy, które nie otrzymały takiej pomocy, jakiej potrzebowały, albo pomocy w takim stopniu jak inni. I tutaj mówię przede wszystkim na przykład o grupie osób starszych albo osób z niepełnosprawnościami, które z różnych względów no, nie otrzymywały pomocy w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne, albo osoby pochodzące z jakichś mniejszości etnicznych, na przykład Romowie z Ukrainy. Tutaj też ta pomoc nie docierała w takim stopniu jak w przypadku innych osób. Należałoby tu również wytknąć no, takie niewystarczające przyjęcie odpowiedzialności przez państwo polskie. To jest z jednej strony zrozumiałe, że w przypadku, kiedy dzieje się kryzys, jakaś nagła sytuacja, to tych struktur pomagania może nie być. I tutaj polscy obywatele, ale też i obywatele ukraińscy stanęli no, na wysokości zadania. Natomiast też oczywiste jest, że ta odpowiedzialność nie będzie spoczywała na ich barkach w sposób długotrwały. No, natomiast tutaj wiele osób krytykuje tą opieszałość polskiego rządu w przejęciu tej odpowiedzialności, którą wzięli na siebie w pierwszej, że tak powiem, w pierwszym okresie reagowania po prostu obywatele. I czwarty element, który też należałoby wymienić, to jest brak polityki migracyjnej, brak jakby pomysłu i planu zarządzania wielokulturowością w sposób długofalowy, czyli w ogóle brak takich rozwiązań systemowych właśnie dalekosiężnych. I tutaj już przechodząc do błędów, na których chciałybyśmy się skupić troszkę bardziej, zatrzymać się przy nich z takiej perspektywy właśnie psychologicznej, to pierwszym takim aspektem, nad którym chciałybyśmy się zatrzymać, to jest takie etnocentryczne założenie, że my wiemy lepiej. My, osoby, które pomagają, mamy pewne założenia, czego te osoby, tutaj konkretnie osoby uciekające przed wojną, będą potrzebować i takiego rodzaju pomocy chcemy i będziemy taką pomoc oferować. Natomiast jest to założenie, które bardzo często okazuje się błędne. Troszeczkę może to wynikać z takiego poczucia, no jednak z pewnej nierówności w strukturze i nierówności we władzy, czyli my jako osoby, które dają pomoc, tę władzę mamy, władzę w sensie takim, że możemy decydować, na co środki zostaną przeznaczone i trochę tracimy z oczu właśnie te osoby, które tej pomocy potrzebują i no właśnie, wychodząc z tego założenia, że my wiemy lepiej, z czym to jest związane? Może to być związane też z takim bardzo rozpowszechnionym stereotypem uchodźcy przedstawianego jako bezradna, straumatyzowana ofiara. To jest stereotyp, mamy takie badania, które pokazują, że ten stereotyp w tym kontekście konkretnym w Polsce jest właśnie bardzo rozpowszechniony, ale też właśnie taka jest jego treść. I co się z tym wiąże? Z jednej strony takie przedstawienie uchodźców wpycha osoby z doświadczeniem uchodźstwa w taką trochę pułapkę bezradności. To jest jeden aspekt, który jest tutaj pewnego rodzaju zagrożeniem, ale drugi jest równie istotny, a dotyczy tego społeczeństwa, nas Polaków, społeczeństwa przyjmującego, ponieważ są badania nad właśnie przedstawianiem, takim obrazem medialnym uchodźcy, które wbrew takiej naszej intuicji, która trochę podpowiada, że no takie pokazywanie uchodźcy w taki sposób, że to jest osoba pokrzywdzona, ofiara, powinno wzmagać współczucie, chęć do pomagania, to są badania, które pokazują wprost odwrotny efekt, że takie prezentowanie takiego wizerunku uchodźcy w mediach powoduje wzrost postaw antyimigranckich i to, co ciekawe, w porównaniu z przedstawieniem uchodźców jako zagrożenia. Więc jest to taki dość paradoksalny efekt. Więc podsumowując, chciałabym powiedzieć, że ten stereotyp uchodźcy i jego rozpowszechnienie nie pomaga
uchodźcom, ani w takiej perspektywie bezpośredniej, ani w takiej perspektywie społecznej. Tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że trochę o ile takie rozumienie uchodźcy jako osoby, która potrzebuje pomocy, jest bezradna, może być przydatne na samym początku reagowania na kryzys, no bo pewnie stąd to ta mobilizacja i ruszenie na granicę i to wspieranie i ta potrzeba pomagania i to jest pomocne i potrzebne. Natomiast problemem jest taka koncentracja na tym stereotypie długotrwała, takie zastygnięcie, tak jakby uchodźca to była osoba, która właśnie zostaje w tym stadium czy na tym etapie zamrożona. I to jest problem, ponieważ jest to całkowicie sprzeczne jakby z celami i jakby w ogóle z potrzebami uchodźców, którzy chcą sobie radzić z sytuacją, w której się znaleźli i nie chcą być w tym miejscu, tak? Więc o ile te pierwsze momenty, w której potrzebna jest ta pomoc, o której wspomniałam, są ważne, no to później uruchamiają się na tej podstawie, jeżeli zostaną zaspokojone te potrzeby, trochę jak u Maslowa, takie przetrwania, bezpieczeństwa, potrzeby biologiczne, no to uruchamiają się inne potrzeby dotyczące sprawczości, dotyczące jakby pójścia dalej, a my, myśląc w ten sposób o uchodźcach, no nie podążamy za tymi potrzebami. Tutaj chciałam, proszę Państwa, powiedzieć o tym, że o ile niepodążanie za potrzebami uchodźców było w wielu wypadkach typowe, to niestety nie było typowe tylko dla Polski. Organizacje, które mają bardzo długą tradycję pomagania uchodźcom, mam na myśli choćby brytyjską organizację Oxfam, również usiłując zebrać środki na pomoc, wydaje takie zestawy pocztówek, które zawierają zdjęcia uchodźców i są to zdjęcia albo wycieńczonych starych ludzi, albo wygłodzonych dzieci, które właściwie są takimi bardziej szkieletami niż żywymi istotami, albo matek otoczonych grupką dzieci, wszystkich wyraźnie i biednych, i głodnych. Czyli ta tendencja jest długotrwała, powiedziałabym, ona jest nawet zrozumiała, bo my ją przejmujemy, ale jednocześnie jest bardzo, bardzo niedobra. I w momencie, kiedy państwo nie przejęło odpowiedzialności w tym pierwszym okresie za uchodźców, to w pewnym sensie próbowano rozwiązać to, dając granty organizacjom pozarządowym. Było to jakieś rozwiązanie. Miało ono jednak jeden bardzo wielki minus. Było ono krótkoterminowe. Projekty grantowe to z reguły kilka, maksimum miesięcy, czasami kilka tygodni. Ono się kończy. Ono się kończy nagle i pozostawia tych ludzi w swoistej próżni, bo do czwartku przysłowiowego była pomoc, po którą można się było zgłosić pod konkretny adres, jak mówiły nam nasze osoby badane, a przyjście w poniedziałek oznaczało, że już ten adres był nieczynny, nikogo nie było, żadnej pomocy nie udzielono. No i niestety, jak tutaj koleżanka mówiła wcześniej, brak polityki migracyjnej powodował, że ta pomoc była, że tak powiem, serią niekoniecznie powiązanych ze sobą projektów pomocowych, a nie polityką, która miałaby jasno określony cel, przebieg, długość trwania. I tutaj jeszcze na koniec tego podsumowania, czy takiego krytycznego spojrzenia, chciałabym podkreślić wagę, potrzebę i niestety również brak kompetencji kulturowych w różnych bardzo dziedzinach wśród wielu specjalistów, ekspertów w swoim fachu, bo tych kompetencji w żaden sposób nie chcę i nie planuję podważać. Natomiast sytuacja, tak jak powiedziałam, bezprecedensowej migracji pokazała, że pracy we wspieraniu, we współpracy, w pomaganiu osobom z innej kultury
kompetencje kulturowe, międzykulturowe są bardzo potrzebne, a nie każdy je posiada. I tutaj mówiąc o tym, że nie każdy, to też chciałabym wspomnieć o środowisku chociażby pedagogicznym, ale również i własnym, czyli psychologicznym. Niestety, ale w wielu programach kształcenia brakuje zajęć, które dotyczyłyby różnic kulturowych, dotyczyłyby świadomości tych różnic, skutecznych sposobów komunikacji i wielu innych kompetencji, które są naprawdę podstawowe i fundamentalne w skutecznej pracy z osobami pochodzącymi z innej kultury. Tutaj, ponieważ tak jak wspominałam na początku, spotykamy się nie po to, żeby krytykować, ale po to, żeby uczyć się na błędach i rozmawiać konstruktywnie, to chciałybyśmy teraz przejść do takiej części o możliwych rozwiązaniach i dobrych praktykach, które wynikają z tych zdefiniowanych wcześniej problemów i stanowią pewnego rodzaju taką propozycję odpowiedzi na te problemy, o których mówiłyśmy. I taką kluczową, pierwszą rekomendacją, o której chciałabym powiedzieć, to jest inkluzywność. Inkluzywność rozumiana w taki sposób, żeby, zwłaszcza świadcząc pomoc czy wsparcie, skierować się w stronę beneficjentów, rozmawiać, konsultować potrzeby, kwestionować własne etnocentryczne założenia o tym, co i komu jest potrzebne. Takim idealnym modelem byłoby bardzo zindywidualizowane podejście, ale wiadomo, że ono może nie być możliwe z różnych względów, czy finansowych, czy po prostu braku zasobów, ale takim minimalnym, wydaje się, warunkiem dobrej pomocy jest po prostu konsultowanie tych potrzeb, badanie potrzeb w danej grupie. Natomiast inkluzywność to nie tylko to, żeby słuchać, ale inkluzywność to również to, żeby do wszelkich zespołów pracujących nad interwencjami, protokołami, politykami społecznymi i rozwiązaniami dla tej konkretnej grupy, czyli osób z doświadczeniem uchodźstwa w Polsce, zapraszać ekspertów ukraińskich, których nie brakuje. Tak, że tak powiem, od kuchni ja też chciałabym powiedzieć, że to nasze badanie, jakby nieocenioną rolę w naszym badaniu, w interpretacji danych, w takiej pomocy właśnie, jak pewne rzeczy rozumieć, pełniły właśnie ekspertki z Ukrainy. I myślę, że to jest taki naprawdę ważny standard, który powinno się realizować, żeby ci eksperci byli do wszelkich projektów włączani. I też jakby podsumowując troszeczkę, czy dodając taki aspekt w tym wszystkim, żeby te zespoły projektowe były międzykulturowe. Międzykulturowość jest ogromnie ważna, bo ona ma jeszcze jedną rolę. W momencie, kiedy ta pomoc jest wspierana w sensie jej zaprogramowania przez osoby z danej kultury, to stanowi pewną ciągłość kulturową. Bo pamiętajmy o jednym, że ucieczka z kraju, w którym toczy się wojna, oprócz szeregu traum, które za sobą niesie coś takiego jak zerwanie tożsamości, zerwanie poczucia tożsamości. I w momencie, kiedy w nowym kraju pomoc jest związana, jest adekwatna kulturowo, ta tożsamość dostaje wsparcie. I dlatego tworzenie stabilności, unikanie akcyjności w pomaganiu i koncentrowaniu się tylko na potrzebach bytowych, ale również odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby. Na przykład zapewnienie matce czegoś takiego jak pomoc wytchnieniowa, czyli matka dostaje czas dla siebie, w trakcie którego będzie mogła odpocząć od presji, w której jest cały czas między pracą zawodową a opieką nad dzieckiem. Dostaje szansę, żeby parę godzin spędzić tak, jak chce, bez narzucania i bez obwiniania. Jesteś złą matką, bo nie poszłaś z dzieckiem do parku, albo jesteś złą matką, bo powinnaś w tym czasie bawić się z dzieckiem. Po to, żeby dobrze wypełniać te
szalenie trudne role, jaką jest łączenie pracy zawodowej i opiekuńczej w obcym kraju, pomoc wytchnieniowa i transport, który na przykład umożliwi, że dziecko i matka zostaną przywiezione do jakiegoś miejsca. Matka wie, kto będzie się dzieckiem opiekował, sama ma kilka godzin dla siebie. Jest ogromnie ważna. Podobnie wygląda kwestia tej długoterminowości wsparcia, bo ona pozwala uzyskiwać takie poczucie sprawczości. I program, który trwa dłużej, pozwala zaplanować lepiej własne życie. No i co również bardzo ważne, edukacja na temat praw Ukraińców. To też nasza wiedza z badań, kiedy rzadko, ale badane nam zgłaszały, że ktoś usiłował je oszukać, ktoś usiłował wykorzystać to, że są nowe w Polsce i że być może nie znają wszystkich regulacji, potraktować je nieuczciwie. I dlatego coś, co bardzo jest nieoczywiste, a bardzo ważne, i to właśnie w badaniach wyszło, to edukacja, czyli dostarczenie wiedzy, do czego te osoby mają prawo. I teraz chciałybyśmy tutaj pokazać fragmenty z wywiadów. Proszę sobie przeczytać bardzo autentyczny materiał, na który trafiłyśmy prowadząc rozmowy w tej grupie 33 kobiet uczestniczących w naszych badaniach. No i właśnie, ja myślę, że ten obrazek bardzo dobrze pokazuje jedną rzecz, że podstawą, żeby ta układanka, ta piramidka się trzymała dłużej niż moment, kiedy się układa, jest stabilność. A ta stabilność to oznacza z jednej strony długotrwałą pomoc o przewidywalnym zakresie, a po drugie jest to pomoc, która odpowiada rzeczywistym potrzebom. I teraz w naszym kolejnym cytacie proszę popatrzeć, to wszystko skupia się jak w soczewce. Myślę, że teraz w mojej rodzinie widzimy taką pozytywną tendencję do adaptacji. Nie mamy trudności materialnych, mamy stabilizację materialną. Mamy czas na adaptację, bo nie mamy takich problemów, jak przeżyć i jak zjeść. I właśnie, proszę Państwa, kwestia tej integracji i tego, jak bardzo kłopoty finansowe temu przeszkadzają. Ludzie mają takie problemy finansowe, wielu rzeczy nie rozumieją, nie potrafią się przystosować, ale muszą ciągle rozwiązywać tak pilne problemy. Wielu moich znajomych wróciło do Ukrainy właśnie z powodu trudności finansowych.
No i proszę Państwa, tutaj pojawia się takie słowo, o którym sobie już wczoraj trochę mówiliśmy, integracja. Jako jeden z terminów używanych w odniesieniu do tego, jak uchodźcy dostosowują się do nowego kraju. I jeszcze raz chciałam wrócić do tego, że integracja to jest zadanie dla dwóch stron, czyli zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i dla gospodarzy. Czyli po to, żeby integracja mogła mieć miejsce, to musimy jako gospodarze, ci, którzy mają większą możliwość działania, odpowiedzieć na tą potrzebę, a więc na przykład tworzyć przestrzeń do kontaktów polsko-ukraińskich, ale również przestrzeń do kontaktów ukraińsko-ukraińskich. Jest to niezaniedbywalne. Osoby, z którymi rozmawiałyśmy, mówiły, że dla nich jest takie bardzo ważne, żeby móc porozmawiać w języku ukraińskim z innymi osobami. I znowu, proszę Państwa, to nie jest nic dziwnego. Dokładnie taką samą potrzebę zgłaszali Polacy, polscy migranci w Wielkiej Brytanii. To nie była migracja wojenna, to była migracja poakcesyjna. I przestrzeń, jaką tworzyły różne instytucje, na przykład instytucja Kościoła, instytucja polskiej mszy, była bardzo ważna, oprócz szeregu innych motywów, jako miejsce, gdzie można było odpocząć od mówienia w języku angielskim, porozmawiać z innymi Polakami. I to samo mamy tutaj. I to jest bardzo, bardzo warto o tym pamiętać. No i w integracji ogromnie ważna rola przypada asystentom międzykulturowym. To jest osoba, asystent międzykulturowy to jest osoba najczęściej pochodząca z Ukrainy, a zawsze mówiąca po ukraińsku, która pośredniczy między społecznością polską a grupą osób z Ukrainy. Ponieważ, jak mówię, to jest proces, integracja, to jest proces dwustronny. Jak słuchamy dyskursu medialnego, o tym się najczęściej zapomina i mówi się, bo oni się muszą zintegrować, a zapomina się o tym, że my musimy się również na nich otworzyć i my musimy się również dostosować. I co bardzo ważne, to znacznie lepiej wychodzi na poziomie lokalnym niż na poziomie centralnym. Uchwalenie, że będziemy się integrować, rzadko kiedy wychodzi poza frazes. Natomiast inicjatywy, które pomagają budować te mosty między społecznością lokalną a przybyszami i przybyszami między sobą, są dużo bardziej skuteczne. Tak, ja bym chciała teraz porozmawiać o jeszcze innym, ale równie ważnym aspekcie naszych wyników i takiej rzeczywistości osób z doświadczeniem uchodźstwa, która dotyczy odporności psychicznej. Jeden z naszych takich najważniejszych wyników, być może dla niektórych osób zaskakujących, jest to, że osoby z doświadczeniem uchodźstwa są osobami odpornymi psychicznie. To oczywiście nie znaczy, że osoby te nie doświadczają jakichś negatywnych procesów, na przykład dystresu psychologicznego, że nie doświadczają symptomów czy to lęku, czy depresji, czy nawet PTSD, bo tak też się dzieje. Natomiast ważne jest, żeby zrozumieć, że te procesy, to znaczy z jednej strony właśnie dystres, a z drugiej odporność psychiczna, dzieją się, zachodzą równolegle. I co takiego wskazuje na tą odporność psychiczną naszych rozmówczyń? Z jednej strony to, że część z nich, czyli jest taka grupa osób, które nie doświadczają tego typu objawów i to pomimo jakby koszmaru doświadczeń, które były ich udziałem. Są też osoby, które doświadczają tego typu symptomów, ale po jakimś czasie, zazwyczaj
w rezultacie wsparcia, które otrzymały, o które potrafiły prosić, które było adekwatne, czy też po prostu upływu czasu, czy też własnych zasobów, wracają do równowagi. Jakbyśmy definiowali odporność psychiczną, to jest też czasem nazywane sprężystością i właśnie ten termin bardzo dobrze oddaje jakby powrót do równowagi po wystąpieniu silnego stresora. I tak się dzieje. Więc dlaczego to jest ważne? To jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia właśnie oferowanej pomocy. Śledząc to, co się działo, jak ta pomoc wyglądała, można zaobserwować, że zwłaszcza na początku bardzo duże środki były przeznaczane na profesjonalną pomoc psychologiczną. Zakładano, że osoby, no właśnie jako straumatyzowane ofiary, będą potrzebowały terapii, leczenia, natomiast często okazywało się, że takiej potrzeby nie było, co może być po części związane z tym, że była grupa, tak jak powiedziałam, osób, które tej pomocy nie potrzebują. Było też jakby bardzo prawdopodobną interpretacją jest też to, że było na tą pomoc za wcześnie, z uwagi na tą stabilność, której brakowało, o której mówiła pani profesor, i te potrzeby niezaspokojone. Mało osób miało taki komfort, żeby skupić się na swoim własnym dobrostanie w sytuacji, kiedy walczą o przetrwanie swoje i całej rodziny. Ten brak jakby zapotrzebowania, czy brak korzystania z pomocy psychologicznej może być też związany z różnicami kulturowymi, o których wspominałyśmy w pierwszym webinarze, czyli o takim braku zaufania do psychologów, psychiatrów, do ochrony zdrowia w kontekście właśnie zdrowia psychicznego. Albo może być to też związane no właściwie o tym powiedziałam, bo chciałam jeszcze tutaj nawiązać do stabilności, ale to wybrzmiało, kiedy mówiłam o potrzebach. Czyli te różne aspekty mogą się składać na to, że nie korzystano z pomocy, która była dostępna. I jest to problem. Problem, ponieważ tak jak widzą Państwo na slajdzie, prewencja obok interwencji to jest taki postulat, który zgłaszamy. Nie mówimy, że tej pomocy psychologicznej nie powinno być. Ona oczywiście musi się znajdować w ofercie i w takim reagowaniu kryzysowym, ale nie może być jedynym działaniem, na którym my się koncentrujemy. Obok interwencji powinniśmy i w kontekście zasobów i środków myśleć i przeznaczać te zasoby na prewencję. I co rozumiem pod tym terminem? Tutaj przede wszystkim myślę, że warto akcentować mobilizację wsparcia naturalnego, czyli tą integrację, o której mówiła pani profesor przed chwilą, jakby umożliwiać takie naturalne sieci wsparcia i dawać na to przestrzeń. Jak to się może dziać? Między innymi poprzez właśnie urozmaicenie oferty skierowanej do osób z doświadczeniem uchodźstwa, czyli nie tylko pomoc psychologiczna, ale też różne zajęcia integracyjne, grupy wsparcia, nawet kręgi kobiet, które zdobywają ostatnio dużą popularność. Dawanie przestrzeni do poznawania się, do bycia razem, do takich nieformalnych rozmów, ale to też się dzieje bardzo często przy okazji różnego typu zajęć. I nasze rozmówczynie bardzo chwaliły sobie wszelkie zajęcia, w których mogły coś manualnie wykonać, zająć czymś głowę, ale też właśnie pobyć z innymi osobami w podobnej sytuacji i nawiązać relacje, wsparcie, wymienić się doświadczeniami, informacjami. To były też zajęcia ruchowe, jakieś prace z ciałem. Natomiast z jednej strony były to zajęcia cenione z uwagi na to, co się podczas tych zajęć dzieje, ale też z uwagi na to, co się dzieje w przerwach, i też kursy językowe pełniły taką funkcję. Czyli i dlaczego to jest takie ważne, żeby o tym nie zapominać i na to również przeznaczać środki czy zasoby, czy w ogóle tego typu zajęcia organizować? Ponieważ jest duża szansa, że w sytuacji tej grupy, która radzi sobie jako tako, czyli nie ma symptomów, nie potrzebuje leczenia i terapii, ale jest w takiej niepewnej sytuacji, to te działania zadziałają jako bufor i będą chroniły te osoby przed potencjalnym rozwinięciem różnego rodzaju zaburzeń czy problemów. No jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i efektywne, bo działamy zapobiegawczo, czyli profilaktycznie, nie leczymy, bo nie musimy, a inwestujemy w tę grupę i pozwalamy jej budować zasoby, które właśnie będą pomagać długoterminowo.
Co tutaj jest jeszcze ważne w tym kontekście? Ważna jest psychoedukacja. To znaczy, z jednej strony mam na myśli tutaj psychoedukację osób z Ukrainy na temat pomocy psychologicznej, bo tak jak powiedziałam, są pewne różnice kulturowe, które sprawiają, że te osoby nie mają takiej tendencji do korzystania z pomocy psychologicznej czy sięgania po nią, nawet wtedy, kiedy jej potrzebują, więc tu potrzebny jest taki kawałek do zagospodarowania w sensie edukacyjnym. Ma to też istotną rolę w przypadku dzieci w szkole i na przykład procesu diagnozy. To też się spotkałyśmy z tym w badaniach, że ten proces diagnozy dzieci ukraińskich jest dłuższy, między innymi ze względu na to, że osoby nie są chętne do korzystania z tej pomocy, bo nie do końca rozumieją, jak to wygląda, czemu służy. I to naszą rolą specjalistów w tej dziedzinie jest to, żeby edukować na ten temat i po prostu przekazać informacje, które są dla nas oczywiste, a nie dla wszystkich. Także psychoedukacja, ale z drugiej strony psychoedukacja też taka wewnątrz nas, specjalistów, znaczy jak w tej grupie specjalistów, z naciskiem na to, że pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym to nie jest tylko pomoc skierunkowana na radzenie sobie z traumą. O tym będziemy więcej mówić na trzecim, ostatnim webinarze, ale teraz to też zaznaczam, bo ta psychoedukacja powinna być skierowana nie tylko do osób z Ukrainy. Ważna jest też zmiana tego stereotypu uchodźcy, o którym mówiłam, bo to, że stawiamy jako na przykład osoby świadczące pomoc, czy osoby, które może na przykład grantodawcy też stawiają na interwencję, wiąże się zapewne ściśle z tym rozpowszechnionym stereotypem, więc ważna jest zmiana tego stereotypu na przykład poprzez edukację mediów, ale poprzez być może kampanie społeczne, na temat właśnie tego, kim są osoby z doświadczeniem uchodźstwa. Natomiast chodzi o to, żeby ten wizerunek urozmaicać, żeby nie pokazywać tylko tych osób właśnie jako ofiar, ale pokazywać osoby sprawcze, osoby, które sobie radzą pomimo trudności. Ważny już taki ostatni element, o którym chciałabym tutaj wspomnieć, jest taki problem z błędnym ukierunkowaniem właśnie pomocy tylko na grupy wrażliwe, czyli poprzesuwanie akcentów i stracenie z oka tych osób, które, tak jak mówiłam, są gdzieś być może po środku, ale też chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli rozłożymy te akcenty czy środki, zasoby tak jakby bardziej adekwatnie, to okaże się, że mamy prawdopodobnie wtedy sposoby na profilaktykę większej grupy, ale też bardziej efektywne wsparcie tych osób, które faktycznie go potrzebują, czyli potrzebują leczenia i terapii, bo to jest mniejsza grupa, ale jeżeli lepiej rozłożymy akcenty, to ta grupa będzie lepiej zaopiekowana i przy tym istotna jest uważność na ich potrzeby, tych grup bardziej potrzebujących, ale też często grup w różny sposób marginalizowanych. No i tutaj, proszę Państwa, ja myślę, że to jest bardzo ładne zdjęcie, bo ono pokazuje, że po to, żeby osoby, które uciekły z wojny, mogły wrócić do równowagi, nie wystarczy wspierać kobiety i dzieci. We wszystkich grantach, również tych wielkich międzynarodowych, które dystrybuuje na przykład Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, Norweska Rada do Spraw Uchodźców, ambasady różnych krajów, dominuje koncentracja na pomocy dla kobiet i dzieci. I zupełnie umyka z radaru to, że te kobiety i dzieci są w jakimś systemie. One na ogół są w systemie rodzinnym. I wykluczenie mężczyzny z tego systemu przez to, że zajęcia organizowane są tylko dla kobiet i dzieci. Środki finansowe są przeznaczane tylko na kobiety i dzieci, powoduje, że system nie złapie równowagi, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, bo mężczyźni, którzy w krajach, z których pochodzi bardzo wielu uchodźców, ale również z Ukrainy, o czym mówiłyśmy wczoraj, mają większą niż kobiety w wielu wypadkach, ważniejszą, wyższą pozycję władzy,
nie będą do tego włączeni. Ja doskonale pamiętam moje badania wśród uchodźców z Bośni, którzy trafili do Polski. Tam pomoc szła wyłącznie do kobiet i dzieci. I w trakcie jednej z rozmów usłyszałam od pani z Bośni, dlaczego mój syn nie mogą uczestniczyć w tym, co my robimy. Im by się też to bardzo przydało. A tak, to my coś dostajemy, a oni siedzą i patrzą na boku. A przecież przeszliśmy przez wszystko wspólnie. Właśnie, nie da się pomóc skutecznie, jeśli się nie pomaga całej grupie. W tym wypadku mówimy o rodzinie, ale nie tylko, również lokalnym społecznościom. W momencie, kiedy do Polski zaczęli przyjeżdżać uchodźcy z Ukrainy, bardzo wiele lokalnych społeczności włączyło się na poziomie koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, ale oni żadnej pomocy nie dostali. To była absolutnie samoorganizacja. Tymczasem ten entuzjazm i ta gotowość do pomocy mogłaby być znowu dużo lepiej wykorzystana, bardziej ekonomicznie spożytkowana, gdyby dostali pomoc albo w postaci pokierowania tą działalnością, albo możliwości zatrudnienia na przykład specjalistów, takich jak nauczyciel, jak psycholog, którzy pomogą w organizacji zakwaterowania, ustrukturowania życia w nowym miejscu. Tego zabrakło. Tego zabrakło i znowu z perspektywy po prostu ekonomii działania. Warto wyjść poza ten taki przysłowiowy kobieta i dziecko, punkt odniesienia w pomocy. Również włączyć całą rodzinę, co oznacza męskich członków rodziny i społeczność lokalną. Ja bym tutaj tylko dodała, bo tak sobie wyobrażam, że niektóre osoby słuchając tej wypowiedzi mogą powiedzieć, no ale co jeśli ci mężczyźni są w Ukrainie? I tak sobie myślę, że idąc jakby dalej za tym, co pani profesor powiedziała, to też jest taki brak rozwiązań na to, co będzie się działo, jak oni właśnie wrócą, prawda? Dokładnie. I kiedy w ramach łączenia rodzin mężczyźni ciężko straumatyzowani wojną, z całym bagażem doświadczeń, takich, jakie towarzyszą osobom wracającym z wojny, pojawią się w Polsce. Jak nie jesteśmy tutaj gotowi na przykład na pomoc? Weterani wojenni, choćby w Stanach Zjednoczonych, mają całą rozbudowaną sieć pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, po to, żeby było im łatwiej zreintegrować się w społeczeństwie. A tutaj osoby, które wrócą co prawda do swojej rodziny, ale z bagażem, doświadczeń, który ich od tej rodziny odsunął i do nowego kraju. I jeżeli tutaj nie będzie gotowości, żeby ich wesprzeć, problem się pojawi i będziemy wtedy nie działać prewencyjnie, będziemy działać na zasadzie straży pożarnej, która ma ugasić pożar. No a znacznie bardziej efektywnie byłoby znowu dać raczej prewencję niż interwencję. I kolejna sprawa, co my możemy jeszcze zrobić? Przede wszystkim powiedziałabym uczyć się, uczyć innych, czyli generalnie edukacja na poziomie szkoły dla nauczycieli, na poziomie NGO-sów, na poziomie budowania podstawowej świadomości w zespołach interdyscyplinarnych,
I tutaj my jesteśmy realistkami. Nie mówimy, że w każdej szkole powinien się znaleźć specjalista od psychologii międzykulturowej. Nie, to po prostu byłoby nierealne, bo ich w ogóle jest bardzo mało. Ale na pewno, korzystając z platform internetowych, można skonstruować pomocowe konsultacje, które będą z jednej strony systemem wsparcia, a z drugiej strony będą dostarczały wiedzy, jak pracować z osobami z innych kultur. I takie systemy mogą spełnić jeszcze jedną rolę. Niestety tak jest, że przy bardzo długiej pracy z grupą, która jest straumatyzowana, a w różnym stopniu grupa, która do nas przyjeżdża, przeszła przez doświadczenie, które różnego rodzaju problemy psychiczne mogło wywierać. To po pewnym czasie następuje niestety wypalenie zawodowe. Ludzie, którzy bardzo chcieli pomagać i pomagali, po pewnym czasie nie tylko już nie chcą pomagać, ale wręcz zaczynają bardzo nie lubić tych, którym pomagali. To jest normalne, proszę Państwa. To obserwuje się w ośrodkach, w których są uchodźcy na całym świecie. To nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkowo źli. Po prostu to jest wypalenie zawodowe. I powstaje pytanie, no dobrze, skoro ci się wypalili, no to czy nie możemy ich zastąpić? No właśnie tu jest problem. My ich nie bardzo możemy zastąpić. I znacznie lepiej zapobiec temu wypaleniu, dając superwizję, dając wsparcie psychologiczne, no a przede wszystkim tworząc, raz jeszcze do tego wrócimy, politykę migracyjną, gdzie na takie działania, które nie są tylko gaszeniem pożarów, ale zapobieganiem pożarom, również byłoby miejsce. Ja teraz już przejdę do podsumowania, czyli zbierając to wszystko, czym się z Państwem dzisiaj podzieliłyśmy, wydaje mi się, że można by te najważniejsze elementy zebrać w 5 takich punktów, czyli dobrych praktyk, rekomendacji, co robić, żeby było lepiej. I podsumowując, pierwszym elementem, o którym mówiłyśmy, jest inkluzywność, słuchanie potrzeb, włączanie ekspertów z Ukrainy, budowanie zespołów międzykulturowych, interdyscyplinarnych. Drugim elementem jest stabilność, czyli świadomość tych najważniejszych potrzeb, konsultowanie ich, tak jak mówiłam, ale świadomość tego, że tym fundamentem jest poczucie stabilności, na które składają się potrzeby podstawowe, takie jak praca, mieszkanie, zaopiekowanie edukacji dzieci, ale też inne możliwe rzeczy, które się mogą pojawiać i to jest fundament, na którym można cokolwiek budować, ale to też ma przełożenie na tą długość trwania programów pomocowych. No i trzeci element, bez którego ani rusz, to jest integracja, ale integracja rozumiana nie tylko jako oczekiwanie, że to oni się będą integrować, ale integracja rozumiana jako taki dwukierunkowy wysiłek, który wymaga zaangażowania, ale też wspieranie, nie tylko integracja kulturowa, ale też wspieranie budowania takich, tutaj tak jak w ostatnim punkcie, wspieranie wsparcia naturalnego, czyli umożliwianie tym osobom odbudowywania zasobów, więzi, nawiązywania relacji po to, aby właśnie można było stosować prewencję, a nie tylko interwencję. No i właśnie, żebyśmy pamiętali, że chociaż tak jak pani profesor powiedziała, te osoby z doświadczeniem traumatycznym, no to są często faktycznie osoby, które doświadczają różnego rodzaju trudności czy problemów natury psychicznej. To nie jest to nieuniknione, to nie jest tak, że wszyscy, którzy doświadczyli traumy tak zwanej, będą cierpieć z powodu konsekwencji tejże. Natomiast dla nas ważne jest, że zaopiekowanie potrzeb osób z doświadczeniem uchodźstwa, no to jest właśnie nie tylko działanie ukierunkowane na traumę. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję
Zaraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, także proszę nie uciekać. Ja tutaj jeszcze spojrzałam teraz na ten slajd i sobie myślę, że no właśnie, to też miało mieć taki metaforyczny wymiar, że kończymy ten webinar, ale tak naprawdę to nie jest koniec, tylko początek wspierania i wypracowywania właśnie tych rozwiązań i dobrych praktyk. No tutaj jeszcze chciałam podziękować jeszcze raz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. No i teraz przechodzimy do tej części pytań, zamieniamy się w słuch i jesteśmy bardzo ciekawe Państwa komentarzy. Dobry wieczór, drodzy Państwo. Bardzo dziękujemy za obecność z nami na dzisiejszym webinarze. Jesteśmy tu z Państwem jeszcze kilka minut w porywach do 20. Jeżeli by się pojawiły jakieś pytania dotyczące treści, o których mówiłyśmy w webinarze, to zapraszamy serdecznie. Jest ze mną oczywiście profesor Halina Grzynoła-Moszczyńska. Dobry wieczór. Tak, jestem też ja. Wiem, że pojawiło się, są jakieś pytania, także już patrzymy. Jedno pytanie chyba, które widziałam na czacie, dotyczyło samego raportu, gdzie można przeczytać, gdzie się można zapoznać, to w razie czego przypomnę, że raport jest do pobrania na stronie superbohaterki.org, także tam mogą Państwo pobrać całość. Zachęcam, jeśli kogoś temat zainteresował, właśnie do zapoznania się z całością. Widzę też pytanie od Sandry. Media i organizacje często sięgają po dramatyczne historie osób uchodźczych, by ukazać, uświadomić odbiorcom tragedię wojny. Jak uniknąć przy tym instrumentalizacji traumy i szokowania cierpieniem? To co, to może ja zacznę, dobrze? Ponieważ to jest zagadnienie, o którym dużo rozmawiam ze swoimi studentami na zajęciach poświęconych psychologii uchodźstwa, bo mamy takie dwie narracje. Jedna narracja, która mówi o tym, że uchodźcy to są osoby, które są ofiarami. I właśnie to, o czym tutaj jest mowa, uchodźca jako ktoś, kto zderzył się z wojną, zderzył się z niewyobrażalnym okrucieństwem, a więc milcząco przyjmujemy, że musi być bardzo straumatyzowany. I drugi obraz, który w tej chwili zaczyna się przebijać coraz mocniej, że uchodźca to człowiek, który mimo, że zderzył się z wojną, zderzył się z okrucieństwami, to potrafił nie stracić tego, co my w psychologii nazywamy resilience, odporność i agency, czyli sprawczość. Człowiek, który my myślimy, że to stracił, tymczasem on sobie potrafił tą ważną cechę zachować. I osoby, które w mediach właśnie zwracają uwagę na ten pierwszy obraz uchodźcy jako ofiary, kierują się najczęściej najlepszymi intencjami, że w ten sposób wzbudzą współczucie, że w ten sposób wzbudzą chęć pomocy. Tymczasem, proszę Państwa, wyniki badań są bardzo okrutne, że obraz uchodźcy ofiary budzi lęk, niechęć i budzi poczucie, że te osoby, uchodźcy, którzy trafiają do Polski, czy w ogóle do różnych krajów, bo to są badania akurat nieograniczone tylko do Polski, że to są osoby, które przyciągną za sobą to nieszczęście. Natomiast obraz uchodźcy, który mimo wszystko daje sobie radę i przeżył bardzo wiele złego, ale jest w stanie funkcjonować w miarę poprawnie i odbudowywać swoje życie, to jest obraz, który wywołuje chęć pomocy. Także myślę, że taka popularna wiedza w świecie medialnym, że epatowanie złem i okrucieństwem być może podniesie klikalność, ale niekoniecznie wywoła to, o co chodzi, czyli chęć pomocy. Raczej odwrotnie. Wiem, że to nie jest intuicyjne, no ale badania tutaj, które były robione szczególnie w odniesieniu do uchodźców syryjskich, pokazały zupełnie jednoznacznie, że tak właśnie jest.
Tak, a zwłaszcza jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę taką perspektywę czasową, to ja tak sobie myślę, że no takie epatowanie tym cierpieniem to jest to, co może też pomóc w tym pierwszym takim zrywie, ale na pewno nie pomaga właśnie długofalowo w perspektywie upływających miesięcy, piętrzących się innych wyzwań. Także faktycznie ja sobie myślę, że taka ważna rekomendacja to jest to, jeżeli są wśród nas też osoby, które właśnie działają praktycznie w fundacjach, podejmują różnego rodzaju działania, to właśnie myślę, że jednym z takich pomocnych, efektywnych działań mogłaby być próba jakby wzbogacenia tego obrazu o te osoby, które właśnie sobie radzą pomimo wszystko, tak? Żeby w ogóle zadbać o obecność takich osób, na przykład też medialnie w przestrzeni publicznej, żeby pokazywać, że uchodźca to nie jest jakby taki stan cierpienia przypięty do człowieka na zawsze, tylko że jest to pewna sytuacja, w której ludzie się znaleźli, bardzo różni ludzie z bardzo różnymi kompetencjami, no i tacy, którzy pomimo wszystko próbują sobie radzić. Ja myślę, że tego różnorodnego obrazu brakuje, a właśnie mamy takie paradoksalne, takie kontrintuicyjne badania, które pokazują właśnie, że takie zakotwiczenie uchodźców, tak jak zresztą pani sama zwraca uwagę, myślę w tym komentarzu, w takim kontekście cierpienia i tej traumy, no odnosi przeciwskuteczny skutek, czyli jakby szkodzi de facto wizerunkowi i nie wzbudza chęci pomocy, już nie wzbudza współczucia, tylko wprost przeciwnie. Więc myślę, że zadbanie o ten właśnie różnorodny obraz byłoby jednym z takich dobrych potencjalnie działań. Spójrzmy jeszcze, widzę, że pojawiło się kilka pytań. Tutaj pani Ilona prosi o polecenie, gdzie się można szkolić odnośnie psychologii międzykulturowej. Jest też pani profesor podziękowanie za wspaniałe treści, także dziękujemy za miły komplement. No a jeśli chodzi o studia, to zapraszamy na specjalność psychologia międzykulturowa na Uniwersytecie SWPS, gdzie obie jesteśmy wykładowczyniami, ja jestem koordynatorką specjalności, także jeżeli ktoś jest, czy rozpoczyna przygodę, jeśli chodzi o studia, to na studiach magisterskich mamy właśnie program specjalności psychologia międzykulturowa. Zapraszamy zainteresowanych bardzo serdecznie. Widzę tutaj jeszcze pytania od pana Krzysztofa. Okej, ale moje pytanie dotyczy pomagania teraz. Czy znacie panie przykłady projektów integracyjnych, które warto propagować, o których warto wspomnieć, adekwatnych do obecnej sytuacji, czyli 2,5 roku po, rozumiem, rozpoczęciu inwazji? Ja może powiem nie tyle o konkretnym projekcie, ile o konkretnym podejściu. Mianowicie wśród organizacji pozarządowych są organizacje zakorzenione w treściach, zakorzenione w tradycji religijnej. Ja mam na myśli dwie spośród nich. Jedna nazywa się Jesuit Refugee Service, a drugie to są siostry skalabrynianki od świętego Karola Boromeusza. Pierwsza organizacja to jest organizacja, która wprowadzi bardzo unikalny tryb pomocy dla osób uchodźczych w różnych krajach świata, nie tylko specyficznie w Polsce. I to podejście polega na towarzyszeniu osobom w odbudowie ich życia, a więc nie dawaniu gotowych rzeczy, takich, które myślimy, że byłoby konieczne, żeby dać, tylko inaczej, podtrzymywaniu sprawczości poprzez byciu z nimi, kiedy oni zmagają się z dużymi trudnościami. Natomiast siostry skalabrynianki to jest zakon, który również pracuje w różnych krajach świata, który ma swoje centrum szkoleniowe, zresztą daleko, bo w Brazylii, ale ich podejście jest takie, że poprzez podnoszenie wiedzy o uchodźcach tam, gdzie oni są, starają się
oddziałać przez społeczność lokalną. W Polsce pracują w Warszawie z osobami z Filipin, dlatego, bo jest rosnąca grupa pań z Filipin, które pracują w służbie zdrowia jako pielęgniarki w opiece nad osobami starszymi, no i właśnie taką koordynującą, wspierającą funkcję wykonują siostry z Kalabrinianki. Ale nie umiem wskazać, bo to są raczej dwa pewne modele pomocy, takie no już po ostrej fazie kryzysu. Natomiast nie umiem wskazać żadnego projektu, który byłby poza tym realizowany na co dzień w tej chwili w Polsce i nie byłby skierowany na działania, nazwijmy to ratunkowe, tylko na działania takie odbudowujące. No właśnie, ja tu też dodam, że no oczywiście możemy rozmawiać o tym, jak można wspierać. Ja też kilka tutaj punktów bym chciała dorzucić do tego, co pani profesor powiedziała, ale trzeba pamiętać, że wszystko odbywa się w jakimś kontekście i tak sobie myślę, że przy braku na razie systemowych rozwiązań, takich, żeby na przykład Polacy, bo pamiętajmy, że integracja to nie jest tak, że no nie chodzi o asymilację, czyli że oni się do nas dostosują, tylko że jakby wspólnie będziemy budować jakąś nową jakość, relacje, zrozumienie, no to w sytuacji, kiedy tego systemowego rozwiązania nie ma, jest mnóstwo takich niezaopiekowanych tematów, czyli to, na ile Polacy mogą się czuć właśnie tak bezpiecznie, że jak można wprowadzać rozwiązania, które nie podważą jakiegoś takiego poczucia, że no proszę zobaczyć, rząd tutaj stawia na nich, a o nas zapomniał, tak? Mówię nawet o takich bardzo podstawowych rzeczach, bo to wszystko odbywa się w jakiejś atmosferze, w jakichś postawach, a umówmy się, że 2,5 roku, tak jak pan wskazuje, po pierwsze to jest kawał czasu, a po drugie te postawy z takich bardzo solidarnościowych jednak się zmieniły, tak? Mówiąc najdelikatniej można mówić o spadku wsparcia, mniej przychylnych postawach, a w skrajnych sytuacjach o wręcz pewnego rodzaju no, antagonizmach. Także to wszystko odbywa się w jakimś kontekście, więc to musiałoby iść, że tak powiem, wielopoziomowo. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, to ja uważam i też jakby jako dydaktyk na uczelni, mam wrażenie, może w mikroskali, ale ja uważam, że wszystko się liczy, jakby działa kontakt i też mamy wiele badań, to jest taka klasyka psychologii dotycząca hipotezy kontaktu, która pokazuje, że jak ludziom się umożliwi kontakt, współpracę, rozmowę, relacje w jakimś określonym kontekście, no to pomaga przełamać stereotypy, pomaga wejść w relacje i my na przykład na Uniwersytecie SWPS w ramach specjalności tego typu zajęcia prowadzimy od lat, które polegają na tym, że zapraszamy gości z różnych kultur do grupy studentów, którzy uczą się prowadzić rozmowę psychologiczną na temat właśnie doświadczeń osoby w kraju i chociaż nie jest głównym celem budowania, jest jednym z takich, powiedziałabym, celów ubocznych, budowanie wrażliwości kulturowej studentów, to tam dzieją się rzeczy niesamowite, znaczy w sensie doświadczenie kontaktu z osobą, która przychodzi właśnie opowiada o sobie i pojawia się ta różnorodność, której my się doświadczamy, myślę, że jest niesamowite i na podobnej zasadzie działa Polska Fundacja, co prawda cel mają inny, ale ja myślę, że to można by wdrożyć właśnie w tym kontekście międzykulturowym, Fundacja Nowej Wspólnoty, której działania mają na celu jakby niwelizację polaryzacji w Polsce, czyli wchodzi się na stronę fundacji, nie wiem, czy pani profesor zna, ale to jest rewelacyjne, wypełnia się formularz, w którym zaznacza się swoje poglądy i jest się sparowanym z osobą o całkowicie diametralnie odmiennych poglądach od własnych i fundacja facylituje taką rozmowę, spotkanie właśnie osób, które myślą zupełnie inaczej, mają inne wartości. I ja naprawdę myślę, że to działa i zmienia ludzi, zmienia postawy, więc jest to wspaniała inicjatywa. Ja myślę, że właśnie facylitowanie kontaktu, nawet na takim poziomie jednostkowym, nawet w jakiejś mikroskali, czy poprzez właśnie społeczności lokalne, o których pani profesor mówi, że to jest siła. I mówiąc o społecznościach, my też tak, myślę, że tutaj mogę mówić, że my, bo mówimy o tym no właśnie już ponad 2 lata i myślę, że to się nie zmieniło, że uważamy, że taką platformą do integracji była i jest szkoła i jest ogromna rola asystentek międzykulturowych. Teraz jesteśmy, co prawda te wyniki, które pokazywałyśmy dotyczą innego badania, ale jesteśmy w trakcie
analizy, czy zaczynamy analizę przeprowadzonych wywiadów właśnie z asystentkami międzykulturowymi w polskich szkołach. I oczywiście są praktyki dobre, lepsze, efektywne, takie, które może nie działają, ale ogrom pomysłów i inicjatyw, które podejmują no te pojedyncze de facto osoby w szkołach, no to jest też ogromne spektrum, ale też wiele tych działań przynosi rezultaty. Także ja naprawdę chyba nie mam tutaj złotych rozwiązań czy takich praktyk, które mogę pokazać na zasadzie zmierzonych, zoperacjonalizowanych, że to przeprowadziliśmy, to działa, ale wierzę właśnie w takie działanie jednak oddolne i w taką pracę po prostu, no na przykład w szkole asystentów międzykulturowych. Wierzę też, że takie myślenie, co każdy z nas może zrobić, nawet na zasadzie, no ja jestem tydzień przed urodzinami młodszego dziecka i też dbam o to, żeby zaprosić na przykład wszystkie dzieci, które są w grupie, czyli też o takie inkluzywne działania, nawet w mojej mikroskali, tak? Natomiast wydaje mi się, że to też jest ważne. Czyli myśląc o takich wielopoziomowych działaniach z jednej strony, no to jakby wymagać polityki integracyjnej, która jest inkluzywna, bezpieczna z drugiej strony dla Polaków, ale też zastanowić się, co poprzez społeczności lokalne możemy robić, facylitując kontakt i myślę, że dodam drugą rzecz, wspierając wsparcie naturalne, a z trzeciej strony, co możemy zrobić w takiej mikroskali, każdy z nas we własnym otoczeniu, po prostu na rzecz takiej inkluzywności właśnie. I sobie myślę, że jeszcze jakby, żeby postawić kropkę nad i, niestety się rozgadałam, przepraszam, ale z takich działań w szkole właśnie, które się odbywają i które się sprawdzają, to jest integrowanie dzieci poprzez często hobby, wspólne zainteresowania, jakieś kluby zainteresowań, takie zajęcia, w których nie widać przewagi jednych dzieci nad innymi pod kątem językowym, czyli jakby takie obejście tej bariery, która może być na co dzień. I wydaje mi się, że to się sprawdza rewelacyjnie. Tutaj jedna z inicjatyw właśnie naszych rozmówczyń w tym kolejnym badaniu, którym się teraz zajmujemy, to było po prostu zapraszanie dzieci na planszówki. I się okazało, że ona właściwie bez jakiegoś większego wsparcia szkoły w tym wypadku, ale zbudowała wokół siebie społeczność polsko-ukraińską, no przez to, że zapewniała dzieciom na przykład na świetlicy, czy w ramach świetlicy jakieś takie bardzo atrakcyjne zajęcia, które i te dzieci bardzo, bardzo sobie ceniły. Zobaczmy, mamy jeszcze, myślę, tak około 10 minut. Widzę tutaj jeszcze kilka komentarzy, także pozwolę sobie przeczytać. Pani Krystyna pisze, że to bardzo ważny wątek i faktycznie nie są to wnioski intuicyjne. Czy można prosić o jakieś publikacje w tym temacie? Zakładam, tylko w jakim temacie, bo to też myślę, że ten komentarz widzę trochę po czasie. Zastanawiam się, czy to mogło dotyczyć zakotwiczenia właśnie tego obrazu w mediach, ale nie jestem pewna. Także jeżeli by mogła poprosić, przepraszam, o doprecyzowanie. Ja myślę, że tak póki nie wiem, czego konkretnie, o jakim konkretnie wątku mówimy, to bym poleciła, skutki epatowania cierpieniem. Mamy komentarz. To i może powiem tak. Tak się zastanawiam na bieżąco, bo te źródła, które mam na myśli, to są takie artykuły naukowe dość specjalistyczne, ale zastanawiam się, czy my w raporcie gdzieś we wprowadzeniu albo w dyskusji przypadkiem, przepraszam najmocniej za przerwę chwilową. Myślę, że nie, natomiast rzeczywiście w literaturze naukowej próbowano analizować właśnie ten model, który ja nazywam w skrócie model dziecka, kobiety i wychudzonego staruszka, bo taki jest najczęściej właśnie obraz uchodźcy, który jest nawet niestety przez UNHCR, Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźcy, propagowany. To nie jest tak, że tam dominuje obraz młodych, zdrowych,
w każdym razie fizycznie, kobiet lub mężczyzn, tylko i motywacja, dla której jest ten obraz takiego właśnie uchodźcy, który jest w bardzo złym stanie, motywacja tego jest, bo on nie będzie budził zagrożenia. No jest to bardzo, bardzo uproszczone wyobrażenie. Nie będzie budził zagrożenia swoją siłą fizyczną, ale będzie budził zagrożenie obciążeniem, jakie będzie niewątpliwie jakie będzie powodował dla kraju przyjmującego. Także tu jest, myślę, taka prawdziwa przyczyna tego, dlaczego te obrazy mogą być przeciwskuteczne. Dziękuję bardzo i przepraszam za przerwę techniczną. Tak, ja chciałam powiedzieć, że jest szansa, że my w raporcie gdzieś we wprowadzeniu do badania czy w dyskusji do tego nawiązujemy, ale szczerze nie pamiętam. Natomiast badanie, które miałam na myśli, to jest badanie LIU z 2022 roku, więc natomiast nie jest to jedyne badanie, także tych publikacji trochę jest. Można poza tym artykułem LIU poszukać, to brzydko brzmi, ale po angielsku ten termin, to hasło kluczowe to jest framing, czyli jakby właśnie zakotwiczenie w mediach, media framing of refugees i takie rekordy się znajdzie. Te badania nie są konkluzywne i oczywiste, ale właśnie, czyli część badań pokazuje jedno, ale te nowsze badania pokazują właśnie, że to zakotwiczenie, zwłaszcza to badanie, na które się powołuje, czyli LIU 2022 pokazuje, że ta wiktymizacja medialna uchodźców właśnie jest niekorzystna, jeśli chodzi o postawy społeczeństwa przyjmującego. Także tu można sięgnąć do tego źródła, albo właśnie tutaj nie do końca pamiętam, czy my w raporcie o tym pisałyśmy, ale można sobie przeszukać, bo tam też troszeczkę źródeł się pojawia. I dziękuję jeszcze raz Pani Profesor i przepraszam Państwa tutaj za tą przerwę. Idę dalej. Pani Beata pisze, że zauważyłam, że wśród osób z Ukrainy częściej panuje przekonanie, że stosowanie fizycznej przemocy wobec dzieci jest akceptowalne. Jak reagować w takich przypadkach także w obliczu standardów ochrony, tu urwało, zakładam, że standardów ochrony dziecka. Tak. No właśnie. Po pierwsze, pamiętać o tym, że wszystko zależy od punktu odniesienia. My w tej chwili pracujemy nad przygotowaniem do publikacji takiego raportu z badań, który po prostu pokazuje, że osoby, które z Polski, które zamieszkały w Norwegii, mierzą się z poczuciem zagrożenia, że polski sposób wychowywania dzieci, w którym jest miejsce na mówienie do dziecka podniesionym głosem, niekiedy jest miejsce również na klapsa, a niekiedy na potrząśnięcie, jest dla Norwegów sygnałem, że polska rodzina jest rodziną, która zagraża bezpieczeństwu dziecka i co za tym idzie, że trzeba wdrożyć procedurę zabrania dziecka z tej rodziny i przekazanie do pieczy zastępczej na trochę lub na stałe. I proszę zobaczyć, tu jest dokładna symetria tego. My takimi oczami patrzymy na rodziny ukraińskie, na sposób wychowania dzieci ukraińskich. I oczywiście, jeżeli jest oczywiste, nie godzimy się na przemoc fizyczną, natomiast która forma przemocy jest już przemocą z perspektywy kraju, z perspektywy kultury, no to robi się rzecz bardzo dyskusyjna, bo myślę, że my o sobie jako Polacy nie myślimy jako o osobach wychowujących w przeważającej mierze dzieci przemocowo. Tak natomiast bardzo często widzą nas Norwedzy i taka instytucja, Służba Ochrony Dziecka, Barnevernet, to jest taka organizacja, służba socjalna, która spędza sen z powiek Polakom, którzy są z dziećmi w Norwegii, właśnie z tego powodu, że zostaną oskarżeni o przemoc w zachowaniach, których oni jako przemocowych absolutnie nie postrzegają.
Mhm. Ja się wytłumaczę z tego, bo chyba obie zareagowałyśmy na pytanie uśmiechem, ale w żadnym wypadku nie dlatego, że bagatelizujemy temat, czy uważamy go za wyjątkowo przyjemny, natomiast właśnie kwestia deadline'u monografii, która dotyczy tego problemu, ale z innej perspektywy, czyli właśnie tak jak pani profesor wytłumaczyła, Polaków, którzy są postrzegani jako ci bardziej właśnie przemocowi wobec dzieci w Norwegii. Ja tu mam no dokładną symetrię. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dodała, tak jak brakuje tego Polakom w Norwegii, ja myślę, że tutaj to też byłoby podstawą wszelkich działań. Funkcjonując w kraju, funkcjonujemy w ramach prawa. To prawo też w Polsce z uzasadnionych przyczyn się zmienia na korzyść dzieci i większego reagowania na przypadki przemocy wobec dzieci. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ważne dla nas jako reprezentantów kultury przyjmującej, ale też dla osób, które przybywają i mają nikłą albo żadną wiedzę, uczą się wielu rzeczy od zera, jest bardzo ważne informowanie, czyli ja tutaj stawiam psychoedukacja, po prostu psychoedukacja, czas psychoedukacja, czyli mówić, informować w sposób niestygmatyzujący. My mamy też taką tendencję, myślę, kulturową do unikania konfliktu, żeby przypadkiem nie było niemiło, więc na wszelki wypadek nie powiemy o różnicach, o problemach, bo jeszcze ktoś się obrazi albo będziemy posądzeni o stereotypizację. To nie jest efektywna strategia, czyli jeżeli my wiemy, że faktycznie standardy ochrony dzieci, style wychowawcze się różnią, to naprawdę moim zdaniem trzeba mówić, organizować warsztaty rodzicielskie, pokazywać, mówić, jakie są konsekwencje, bo też z naszych badań, znowu tych kolejnych z udziałem asystentek międzykulturowych, mamy takie informacje, że rodzice, czy opiekunowie, czy matki ukraińskie, jak na przykład zostają zgłoszone do opieki społecznej, są zdziwione i zszokowane, tak? Dlaczego ktoś to zrobił? Czyli brakuje tego przepływu informacji i takiej komunikacji pomiędzy, nie wiem, szkołą, pomiędzy, może powiem szerzej, państwem polskim, takiego edukowania, jak to tu jest, co jest rozumiane, bo to jest jakby kluczowe, co jest rozumiane jako zaniedbanie. Tutaj bardzo częstym case'em to nawet nie chodziło, to z czym my się zetknęłyśmy, nawet nie chodziło o stricte przemoc, co o zaniedbanie w sensie takim, że dziecko samo siedzi w domu cały dzień, bo matka pracuje na 2 etaty, tak? I na przykład, że rodzic nie dopilnuje, żeby dziecko zrobiło lekcję, czy poszło do szkoły, czy się nie zaspało na lekcję, tak? Z naszej perspektywy, z perspektywy nauczycieli szkoły i później instytucji państwa jest to zaniedbanie. Natomiast matki są w szoku. Dlaczego? Jakby ktoś się do nich zgłasza i dopytuje. Więc znowu brak takiej transparentności i brak tej edukacji. Ja myślę, że to jest podstawa i warto byłoby o to zadbać, czyli znowu trochę bardziej profilaktyka niż leczenie. Oczywiście, jeżeli dochodzi do przypadków, to trzeba reagować, trzeba zgłaszać, bo to też nie chodzi o to, że tutaj kultura nie ma być wytłumaczeniem, jakimś takim parasolem ochronnym, że to kulturowe, to nic z tym nie robimy. W żadnym wypadku. Stosujemy się do wytycznych, zgłaszamy, informujemy, ale ja myślę, że tu taką mam nadzieję, dużo bardziej skuteczna byłaby profilaktyka, czyli właśnie organizowanie warsztatów rodzicielskich, informowanie, nie wiem, spotkania, zebrania z tymi rodzicami, tak, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których państwo musi reagować. No a jeżeli tego nie ma, no to cóż innego pozostaje. I widzę ostatnie pytanie, to jest chyba już zdecydowanie patrząc na czas, ostatnie pytanie, na które sobie możemy pozwolić. Pani Natalia pisze: dzień dobry, minęły już ponad 2 lata, uchodźcy z Ukrainy nadal nie mają stabilizacji, czują się wykorzystani. Społeczeństwo odpycha Ukraińców, obrażają w pracy, w szkole. Jak poradzić, jak sobie z tym poradzić? No, jest przede wszystkim tak, że regulacje prawne spychają ich w taki stan zawieszenia, dlatego, bo europejskie regulacje na poziomie Unii, które mówią o ochronie udzielonej w krajach Unii do końca marca tego 25 dla osób z Ukrainy, one wygasają i nie jest jasne, co będzie potem. I właśnie w wywiadach z osobami z Ukrainy ten wątek się pojawia, że z jednej strony zachęca się je do takiej integracji z krajem przyjmującym, do uczenia się języka, ich dzieci, a tak naprawdę wcale nie wiadomo, co będzie po marcu 25. I to niczego nie ułatwia.
No i na poziomie pojedynczej szkoły czy pojedynczej organizacji nie ma sposobu. To jest regulacja na poziomie makro, ale myślę, że nie warto tego unikać, nie warto to przemilczać, bo po prostu to jest jeden z tych współuczestniczących i artykułowanych w takim głębszym wywiadzie problemów, że te osoby czują taką niekompatybilność. Tutaj oczekuje się od nas, że się będziemy włączać do społeczeństwa przyjmującego, a z drugiej strony nie mamy żadnego horyzontu czasowego pewności, poza ten najbliższy kilkumiesięczny. Tak, dokładnie. Tutaj bardzo trudno jest o tą stabilizację, jak nie ma sprzyjających warunków, nie ma jakby ram czy podstaw właśnie na tej skali makrospołecznej. No, także zdecydowanie nie jest to łatwa sytuacja, ale ja tak sobie myślę, że to też nasze badanie pokazało. Badanie dotyczyło odporności społecznej i tej rezyliencji, że jest cały wachlarz różnych strategii, takich nawet jednostkowych, po które osoby sięgają, osoby w bardzo różnych sytuacjach, często trudnych i pomimo wszystko, to znaczy, tak jak pani profesor mówi, to jest trudne do zmiany z dnia na dzień, to zależy od wielu czynników, no ale są rzeczy, które można zrobić dla siebie, czy dla tych bliskich, czy dla osób w społeczności. Ja naprawdę wierzę i też badania pokazują ogromną siłę wsparcia. Czyli jeżeli tak sobie myślę, że jeżeli ja się czuję w pracy odrzucona, tu nieakceptowana, to tym bardziej budować sieci wsparcia, tym bardziej się spotykać z osobami, które nas rozumieją, które mogą po prostu takie wsparcie nawet na zasadzie wysłuchać, ale doradzić, wymiany informacji, po prostu budować to, bo najgorsze, co może być, to samotność w tym wszystkim. Tak sobie myślę, że samotność plus te problemy i wyzwania na poziomie społecznym, no to jest przepis na tragedię. I jestem pewna, to co wiem na przykład o niektórych fundacjach, które w Polsce działają, to jest to, że rozumieją, że trzeba jakby budować te sieci wsparcia i umożliwiać kontakty i takie inicjatywy się dzieją, więc jeżeli ktoś jest w takim stanie, że nie mam siły sama organizować, skrzykiwać ludzi, bo po prostu to nie jest ten moment, czuję się źle, jestem przytłoczona, to skorzystać z pomocy, która jest. Zobaczyć tę ofertę, pójść na spotkanie, wyjść z domu, zobaczyć, spotkać się z opinii naszych rozmówczyń, te właśnie takie nieformalne spotkania nawet, które jakby takie działania, które pojawiały się w przerwie w różnych kursach, nie wiem, językowych, możliwość wypicia wspólnie herbaty, to dawało tak ogromną siłę i ja bym do tego skłaniała, bo możemy pracować wspólnymi siłami wszyscy na to, żeby w Polsce było lepiej, żeby polskie społeczeństwo było bardziej właśnie akceptujące, żeby były rozwiązania prawne, które nie dyskryminują, które dają możliwości, ale to jest jedna rzecz i to jest działanie długoterminowe, a druga rzecz to jest taka troska o siebie i szukanie tego, co nam pomaga i tą siłę daje i do tego naprawdę bardzo, bardzo mocno zachęcam, chociaż wiem, że nie jest łatwo. No dobrze, to wydaje mi się, że drodzy Państwo, musimy kończyć i tak troszkę jak zwykle przeciągnęłyśmy, ale dziękuję serdecznie, że Państwo z nami wytrwali. Chciałabym jeszcze na koniec powiedzieć, że został ostatni z serii 3 webinarów, który planujemy na 16 grudnia też na godzinę 18. I ten ostatni webinar będzie dotyczył pracy z dziećmi po doświadczeniu traumatycznym związanym z wojną i uchodźstwem z takiej perspektywy tej, która jest nam bliska, a więc z perspektywy kulturowej. I zapraszamy Państwa serdecznie również na tamto wydarzenie, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Dobranoc. Dobrej Dziękuję. nocy.